Dzisiaj bardzo chciałbym pokazać relację z zapowiedzianej od dawna wystawy zabytkowych tosterów. Sporą część z tych eksponatów mogliśmy już oglądać w odcinku o ich testowaniu i przygotowaniu do wystawy, ale tutaj zobaczymy znacznie więcej urządzeń. Wystawa oficjalnie otwarta została w Noc Muzeów w budynku Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, a za pretekst do jej zorganizowania posłużyło stulecie od opracowania w 1926 roku pierwszego automatycznego tostera, któremu jeszcze przed otwarciem wystawy poświęcone było oddzielne spotkanie. Na tych zdjęciach widzicie jeszcze ostatnie przygotowania do otwarcia, można powiedzieć ostatni szlif tosterów. Salę wystawienniczą mamy dla siebie i miałem okazję sfilmować przynajmniej najciekawsze tostery, zanim muzeum wypełniło się gośćmi. A są tutaj takie perełki jak ten prezentowany zaraz na początku, najstarszy chyba w tym zbiorze elektryczny toster marki General Electric. To jest model D12 produkowany od 1909 roku z piękną porcelanową podstawką. Zobaczcie, że nie ma tego koszyczka. To jest właśnie ta modyfikacja wynikająca z uwag użytkowników. Łapanie tych tostów i parzenie się o te druty spowodowało to, że to jest typowy grzędowy w tej chwili i widać, że nie ma. To jest ta trzecia wersja. Druga wersja też miała ten koszyczek. Już były z tą drugą wersją, tylko ta pierwsza nie miała. Eksponaty ustawione są zasadniczo w sposób chronologiczny, a opowie nam o nich pomysłodawca wystawy i zarazem kierownik Muzeum Nowoczesności Jacek Moczulski. Ten przedelektryczny można było postawić albo na palniku kuchenki elektrycznej, albo na westfalce i on to robił dokładnie to samo, czyli 4 tosty bez przypinania. Te druty, one tylko sugerują, że może one normalnie stały te tosty tak jak na grzędowym. Układało się po prostu. Po prostu taki właśnie półkowy, grzędowy, bo to różne jest tłumaczenie. Toster Universal natomiast on jest z podobnego okresu i to jest już toster, który mógł być obracany, czyli tylko mechanicznie trzeba było obrócić ten tost. Po prostu przekładało się na drugą stronę. Ten akurat model to jest typowy właśnie model kleszczowy. On tu jest inaczej podpisany i myślę, że tylko, że może być klapkowy, bo to różnie używają, to jest zamienna nazwa, tak? Dodam tylko, że jest to sprawny toster marki Manning-Bowman, który był już w odcinku o przeglądzie tosterów, ale następnego tostera Reliance tam nie było. On jest bardzo, jak widać, zużytym modelem, ale to jest typowy tipper wywrotka, ten dwustronny taki, który widzimy, bo on jest jeden z najstarszych. Ja go po prostu sprawdziłem, kiedy one były robione. To jest początek XX wieku, dokładnie ten model. Inny materiał niż... Inny materiał, nie ma żadnej sprężyny, wszystko jest manualnie i drewniane są te uchwyty. Tak? Ale już te grzałki, te płytki grzejące praktycznie takie Tak same jak we Tu się nic nie zmienia. Tu są mało tego, one są dosyć grube, jak widać. Tak. Ten to jest ten, który oglądaliśmy już, to jest ten w poziomie obracający się, czyli ten Też Manning-Bowman typu to jest też, Turner, tak, Manning-Bowman. No i tutaj mamy Universal, który stoi, wrócił na swoje miejsce w tej chwili. Ten toster Universal także już oglądaliśmy w warsztacie. Sam toster jest sprawny, ale ma jeszcze do naprawy mechanizm blokowania drzwiczek. Kolejny to zupełnie inaczej zaprojektowany toster Sunbeam Model B z podpisem wymagającym malutkiej korekty. Ten Hotpoint też był u Ciebie w warsztacie, też sprawdziliśmy, wszystko gra, jest nasz główny bohater, czyli stuletni patent Charlesa Strajta. Mamy też oryginalne gazety z tamtego okresu. Teraz można zobaczyć, w 26 roku ten toster trafia na rynek. Te reklamy są z grudnia 29 i ta jest z grudnia 28. O historii tego tostera Toastmaster 1A1 i o opracowaniu go przez Charlesa Strajta Jacek bardzo ciekawie opowiadał podczas oprowadzania gości, a ja postaram się przygotować o tym oddzielny odcinek. Pamiętamy Torit, który ma już ten automat do obracania, czyli rzecz, która jest już kolejną nowością, jeśli chodzi o tostery, ale to oczywiście typowy swinger obracany wokół własnej osi, można byłoby powiedzieć. Jeszcze go wezmę na warsztat, trochę tutaj zrobię. No i Saluto, ten niemiecki toster, tak? Niemiecki, ten sprawdziłem. Obrotowy. Sprawdziłem. To jest po prostu jeden z pierwszych modeli tego. Ten model Saluta pod tym samym numerem ma już później pokrętło, czyli to musiał być jakiś Bardzo wczesny model. bardzo wczesny model, bo jak się znajdzie Salutę i pod tym numerem modelu, to już mają obrocowe te. Czyli Elem potem pewnie ściągnął z niego.
Prawdopodobnie. Mamy Toastmastera dwuszczelinowego, czyli B5, to już jest 5. model tego producenta. Cały czas jeszcze projektowany przez Strajta. Charakterystyczne te zdobienie Pionowe. te pionowe. Oni zrobili do 6. modelu, robili cały czas w tej firmie Harold Genter. No a potem, kiedy przeniesiono fabrykę, bo została wykupiona przez Maxa McGrawa w 1927 roku w inne miejsce, no to powstawały już Toastmastery, te, które nawet no, często pojawiają się gdzieś tam właśnie w filmach. I mamy kolejnego Uniwersala i kolejni ludzie, którzy przychodzą, mówią, wygląda jak ekspres do kawy. Może coś w tym jest, a on naprawdę jest bardzo ciekawym modelem, takim właśnie wypadającym, tak jak to mówią, że ten tost wypada na zewnątrz. Tak, urządzenie jest sprawne i grzeje. Kolejny Toastmaster to jest następca tej jedynki, czyli 1A2, czyli już to urządzenie, które pod koniec 29, właściwie na początku 30 roku się pojawiło. Właściwie lepiej 30 rok podawać. Teraz możemy rzucić okiem na toster produkcji szwedzkiej Helios model 1215 z 1931 roku. Firma, która później została wykupiona przez Electroluxa. Tosterów typu kleszczowego, zamykanie, czyli te drzwiczki mamy tutaj takie przytrzymujące na sprężynie, nawet grubszą jakąś tam pół bułki można było sobie ogrzać. Bersted. To jest ciekawy też toster, model 85. Ja popatrzyłem sobie na katalogi i strony internetowe. To jest połowa lat 30. Bardzo podobała się forma tego tostera. To okienko, nie jest to odkryta ta konstrukcja, tylko taka półzakryta. Szkatułka. Taka szkatułka, ale jednocześnie pozwalała na to, żeby sobie na tego tosta popatrzeć, natomiast nie pozwalała na to, żeby go ocenić, na ile on już jest opieczony. Trzeba było zawsze otworzyć to, tak? I zobaczyć. Bardzo fajny ten model tego Czecha, to jest konstrukcja, którą Karel Michaczek kupił Amerykanów. Znalazłem informację, że był to importowany do Ameryki toster, głównie dlatego, że nie miał już tych uchwytów do otwierania, tylko miał ten model takie otwieranie, które jak gdyby dawało przewagę, zabezpieczało tutaj palce przed poparzeniem, bo wszystkie te tostery, pamiętacie, że jak próbowaliśmy, one się bardzo nagrzewały. Wszystkie mogły poparzyć. Tak. Kolejny w tym zbiorze zabytkowych tosterów może być Wam już znany, to jest holenderski toster Inventum, który także pojawił się w relacji filmowej z warsztatu. Przedstawiciel europejskiej myśli, jeśli chodzi o tostery, ale wtedy trudno mówić o myśli jakiejkolwiek, bo one były tak płynne i tak często powielane, że trudno to tak powiedzieć. Toster Knapp Monarch, czyli ten, który zdobył nagrodę za innowacyjny pomysł. Oczywiście ta konstrukcja przypomina radio ówczesne i tak się kojarzyła z tym właśnie odbiornikiem radiowym w tamtych czasach. Była to konstrukcja, która zdobyła jakieś nagrody na festiwalach designu. Obok stoi praktycznie toster bez nazwy, no name, który pokazujemy tylko dlatego, że zachowany ma przewód razem z przełącznikiem. I ten przełącznik jest bardzo ładny. Tam jest opisany producent tego przełącznika na tej... Carling, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Bardzo ładny, nawet w detalach można byłoby powiedzieć, że ten przełącznik ma takie dodatkowe jeszcze ozdoby. Wszystko to oczywiście było związane z tym, żeby użytkownik też cieszył oko, a nie tylko użytkował to w taki sposób ten opiekania. Dagea, czyli taki pomysł szwajcarsko-niemiecki, pomysł ściągnięty ewidentnie z tosterów amerykańskich, bo nawet kształt tych koszy i tego szczytu tego opiekacza jest przypominający Uniwersal, ale mamy tutaj już wykorzystane porcelanowe takie uchwyty, czyli coś nowego tutaj, drewniane tutaj po bokach, izolatory, które dawały szansę na to, żeby się nie poparzyć. I kolejny Helios, czyli tak jak mówiliśmy już w tej chwili Electrolux późniejszy, bardzo wcześnie, z tym
pomysłem na automatyczne obracanie grzanki. To, co sprawdziliśmy u Ciebie w warsztacie, że grzanka po prostu przy mocnym odchyleniu ona się obraca rzeczywiście na tych takich zjeżdżalniach. A tutaj mamy bardzo podobne Siemensa. Przecież one się naprawdę niewiele różnią. Różnią się oczywiście jedną poprzeczką więcej. Natomiast jeśli chodzi o kształt, to nawet to gniazdo tutaj jest bardzo podobne, prawda? Siemens chyba nie ma tej zjeżdżalni. Siemens nie ma zjeżdżalni. Tak, Właśnie to jest ta różnica, że Siemens nie ma zjeżdżalni. Ja ustawię go w ten sposób, żeby one po obu stronach miały te same kształty. Pamiętam, że obydwa sprawne były. Sunbeam model T9 to jest toster, który w 1940 roku podbił Amerykę. Amerykanie się zachwycali głównie dlatego, że on był równie ładny, bo on ma tą opływową taką obudowę, był dwuszczelinowy, ale jednocześnie ten grawer, który tutaj ma, to jest grawer, który jest dokładnie odzwierciedleniem tego graweru, który towarzyszył na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. I to jest toster, który bardzo był popularny i bardzo chętnie kupowany. Obok stoją już europejskie dwa tostery, czyli Calor, Standard, firma Calor zasłużona, jeśli chodzi o te pierwsze elektryczne urządzenia europejskie, i grzejniki, pierwsze promienniki, tak, żelazka, które się pojawiły, to są ich takie sztandarowe, no ale te tostery również były bardzo fajne, popularne. Dla porównania i przypomnienia mogę Wam pokazać ujęcie z zimowej wystawy, na której prezentowane były m.in. właśnie dwa grzejniki czy promienniki elektryczne francuskiej firmy Calor z Lyonu, tej samej, która wyprodukowała prezentowany teraz toster. Toster, który jest bardzo ciekawy. To są lata 50. Ja mam do niego opakowanie. Na tym opakowaniu też jest fajna grafika, ale przeczytałem, że nazwa tej firmy to jest od człowieka, który współpracował z Edisonem przy tych pierwszych konstrukcjach. Właśnie wtedy powstała firma, ona jest bardzo znana na rynku brytyjskim. My tutaj mamy jednego tylko przedstawiciela, ale widzimy, że ten toster w latach 50. jak gdyby trochę nawiązuje do tych lat 30., tak? To nie ma żadnych innowacji. Tost-olator, czyli ten chodzący, wędrujący, jakkolwiek by go nie nazwał, dwie kategorie, jak gdyby są wpisywane w amerykańskich tej nomenklaturze typologii tych tosterów. Jest albo suwakiem, bo się przesuwa, albo jest tutaj nazwa, że to jest jeden z kilku, które się nazywają drive-thru, czyli tak jak myjnia samochodowa, że po prostu się przejazdowy taki, można byłoby powiedzieć, tak? Amerykanie określili go jako jeden z najbardziej skomplikowanych i nieuzasadnionych, jak gdyby, o nieuzasadnionej konstrukcji, poza tym, że miał być ciekawy. On był generalnie produkowany w latach 39-52 i jak ktoś miał kłopot z dziećmi niejedzącymi albo chciał sobie zrobić małe przedstawienie przy śniadaniu, to oczywiście stawiał tutaj tost i ten tost pomału wchodził sobie do środka, przejeżdżał przez cały ten toster i wypadał z drugiej strony jako grzanka, jak już gotowy. Dodam, że za tostolatorem jest ustawiona kamera. Działanie tego tostera było prezentowane podczas zwiedzania także na żywo na sąsiednim monitorze. A tu jest klasyczny szwedzki, że tak powiem, sposób myślenia, czyli upraszczamy, wracamy do najprostszych rzeczy, czyli znowu grzędówkę mamy, tak jak ten pierwszy D12 czy ten palnikowy, co pokazywałem, to się po prostu stawiało tutaj, opierając o tą kratkę, w środku są grzałki i się grzało po prostu i się obracało ręcznie, więc Rossi jest przykładem takiego uproszczonego właśnie tostera, 58 rok. Ten akurat i one były produkowane właśnie w latach, od połowy lat 50. do 70. nawet. Enerdowski, wspominaliśmy już o tym mechanizmie obrotowym, tak? Elem, który tutaj jest, właściwie rzeczywiście, tak jak Marcin wspominałeś, ktoś myślał, że to jest grzejnik i chciał go kupić na działkę do ogrzewania, bo to wygląda jak grzejnik i pewnie spełniłby tą funkcję, gdyby to była... On jest, z tego co pamiętam, dosyć mocny, chyba 1200 watów, czyli nawet już
pewnym sensie 1200 watów. małe pomieszczenie można by nim pewnie ogrzać. I no, sama grzałka jest taka bardzo przypominająca te grzałki Tak. w termowentylatorach. A obok jest ten toster, o którym Wam mówiłem, że jest na Denton AB, bo dokładnie go widziałem. I teraz pytanie, bo ten jest na pewno wyprodukowany w latach 60. Ja go znalazłem i zresztą on ma z tyłu, on ma od spodu, a nie ma od spodu tabliczki, ale wszystko to, co jest tutaj napisane, wygląda na to, że jednak to są lata 60. Natomiast on się pojawia ewidentnie na tym filmie. I teraz pytanie, czy tutaj gdzieś jest jakiś błąd, ale raczej serial Denton Abbey został nagrodzony wielokrotnie za to, że trzyma się bardzo ściśle tej scenografii odpowiadającej Realiów, epokom, tak. realiów epoki. Więc być może tutaj ja gdzieś nie dopatrzyłem, może był produkowany wcześniej. Na pewno ten nie jest przedwojenny, raczej nie jest przedwojenny, bo to, co znalazłem, a szukałem naprawdę długo, to wyglądało na to, że to są jednak lata 60. Chociaż teraz jak patrzę, on ma Drewniane drewniane, rączki. a z tej strony ma bakelitowe, więc trudno powiedzieć, jak to jest naprawdę. Mamy znowu przedstawiciela tutaj dziwnego, węgierski Electrmax, tak? Piękny toster. Max. Amerykanie się nim zachwycali głównie jeśli chodzi o tą podstawę, bo ta podstawa jest naprawdę ciekawa. Mamy tutaj i Węgrzy bardzo długo robili te tostery. Też go muszę jeszcze zdążyć wyczyścić. No, słynny AK ST2, mówię słynny, bo w demoludach rozpowszechniony. Bardzo dużo tych tosterów jeszcze można dostać w tej chwili. Ma okienka, które pozwalały na obserwację tego, jak się to pieczywo zarumieniło, bo to jest toster, który jest tak zwanym long slotem, tak? No i to się umieszczało po prostu w koszyczku. Ten koszyczek po takiej tutaj jeździ, po takim drucie tutaj, który go stabilizuje. Jest do tego pędzelek do czyszczenia, chociaż to jest wątpliwe. Tu ci, co byli, mówili, że to jest nie do wyczyszczenia później to, co się dzieje. Ale sam pomysł, nie ma żadnej regulacji ten toster, on po prostu grzeje. Tak jak ten nasz. Tak jak ten nasz. Jak nie dogrzewał, wyglądało, że nie, no to się po prostu stawiało, jeszcze grzał, tak? Tak. Z naszym trochę gorzej, bo trzeba było za każdym razem wyciągnąć, żeby zobaczyć, czy jest opieczony już, czy nie. A to jest nasz z Bielska Białej toster, który tutaj też pokazuje, że Polacy robili tostery. Lata 80., końcówka produkcji. Myśmy sprowadzali głównie tostery z NRD, bo to było. Szukałem, czy jakieś radzieckie były tostery. Jeden znalazłem, że był radziecki toster, ale nie wiem, czy był też sprowadzany na rynek polski. Kończymy ten przegląd jak gdyby różnych typów na NRD-owskim tosterze HGK. I to jest model F2.269. Natomiast powiem tak, do 1989 roku sprzedawany w sklepach w Polsce. Są nawet zdjęcia na NACU, ale bardzo prosty toster. To jest toster, który nie ma też żadnej regulacji. Ja go muszę inaczej chyba stawiać, po prostu tak go będę stawiał, bo żeby pokazać, zademonstrować jak on się otwiera, albo się otwierało jedną stronę, albo się otwierało drugą stronę. No i byli przedwczoraj byli tutaj ludzie na eksponacie miesiąca, którzy mówią, że był pan, który mówi, że do dzisiaj używa tego tostera. Więc jeśli chodzi o trwałość tych przedmiotów, one są też naprawdę imponująco trwałe. Ale produkowane od końca lat 60., tak jak sam symbol mówi, 69 do 89. Najprawdopodobniej ostatnie egzemplarze to jest 90 rok sprzedaż w Polsce. Ten konkretny jest z 78 roku, bo jest z zachowanym opakowaniem, kartą gwarancyjną i mamy tutaj dane z tego tytułu. Dodam jeszcze, że przed otwarciem wystawy tutaj pojawił się dodatkowo kolejny toster z NRD marki Omega z fabryki w Altenburg. Cała ta wystawa pokazuje różne typy tosterów i całą historię tych tosterów, ale tak naprawdę zależało mi również na tym, żeby pokazać, że ci nasi wszyscy poprzednicy, przodkowie, którzy myśleli o tym, jak sobie ułatwić życie, jak zjeść smacznego tosta rano,
wymyślili coś, czego my tak naprawdę kopiujemy do dzisiaj praktycznie bez zmian, bo te tostery pop-up, czyli te wyskakujące, mając 100 lat, one dalej są tak samo konstruowane jak te współczesne, chociaż zmieniły się materiały. I tutaj wystarczy się odwrócić, żeby Wam to udowodnić. Otóż mamy toster tutaj, który widzimy, to jest toster Toastmaster, to jest model 1B12, a powiem, że w tej chwili już są B24, więc już naprawdę tych tosterów jest dużo. I ten toster został zaprojektowany pod koniec lat 30. On jest od początku 40 roku był sprzedawany, czyli ma tak naprawdę 80 kilka lat, a obok stoi toster, który został wyprodukowany w lutym bieżącego roku, więc Przepraszam, tutaj wtrącę tylko, że taki współczesny, choć stylizowany na retro toster włoskiej marki Ariete obejrzymy w oddzielnym odcinku, ponieważ trafił do mnie do warsztatu identyczny, choć nie działający i wymagający przeglądu, ale wróćmy do wystawy i zobaczmy jeszcze kilka designerskich współczesnych tosterów. na jednej z wystaw designerskich za najładniejszy toster na świecie. Amerykanie go wybrali. Mało tego, firma Russell Hobbs została przez Amerykanów po tym właśnie kupiona w 2010 roku. Oni kupili po prostu To była brytyjska firma. To brytyjska firma. No i ten, który mamy, to jest ta seria Black, czyli ta późniejsza, a ta, która została tak wyróżniona, to ma po prostu białe mleczne szkło. Ja myślę, że w poniedziałek będzie on już tutaj u nas. W ogóle wersji było kilka i powiem Wam, że najbardziej taka kultowa, można byłoby powiedzieć, to jest sensoryczna, że nie ma sterowania tutaj, tylko że na tym szkle steruje się tym tosterem. Ale ten obok, to jest ten właśnie lifestyle'owy, czyli tostery, które no, są dla ludzi zakochanych w jakiejś firmie. Ten jest akurat Bugatti, to jest firma motoryzacyjna, oczywiście samochody klasy premium i tam oni go wyprodukowali. To jest włoska produkcja, to nie jest chińszczyzna. Skomplikowany dosyć, na pewno skomplikowany, jeśli chodzi o konstrukcję, dlatego że on nie ma sprężyny naciągającej, on ma windy. Po prostu wkłada się tost i ta winda pomału ma go opuścić, a potem ma go podnieść. Różne tostery, różne firmy właśnie robią. Największe oczywiście zapotrzebowanie mają fani motoryzacji, więc robił to Fiat, robiło BMW, Volkswagen, Porsche, Ferrari, Bugatti, tak jak tutaj widać. Te inne marki pozwalają sobie nawet na to, że te tosty mają wypalone loga tych firm, czyli BMW, Volkswagen na tej kromce tego pieczywa jest. Jak spojrzałem na strony internetowe dla tych wielbicieli, to na przykład Volkswageny w Stanach można kupić lodówkę w kształcie tego T1, można kuchenkę mikrofalową, kuchnię w ogóle całą wyposażyć, sprzęt związany ze swoją kochaną marką. Ten Bugatti jest oczywiście tylko przedstawicielem na tej wystawie. Zaprojektowany przez tak naprawdę bardzo znanego projektanta, Luca Trasiego. To jest człowiek, który projektuje wykończenie luksusowych samochodów. Właśnie Mercedesa, Porsche, te wszystkie skórzane i różne inne detale, które w tych samochodach się znajdują, często wychodzi z tej pracowni Luki Trasiego. Jego toster to jest toster taki naprawdę milenijny, dlatego że on miał być na przełomie wieków, inspirowany, tak jak powiedział, latami 50. i 60., a dokładnie motorowerem Vespa włoskim. To jest włoski projektant, więc taki motyw swój, jak gdyby swojego kraju tutaj wykorzystał w tym tosterze. Toster bardzo ciekawy, bo tak naprawdę z tymi rzeczywiście uchwytami wygląda trochę albo jak ta Vespa, albo niektórzy mówią, że to czułki jakiegoś żuczka albo cokolwiek innego. A to są w ogóle kosze, tak? Czyli to są elementy, które po wyjęciu ten toster by wyglądał trochę inaczej. To też typowy long slot, taki, który ma jeszcze dodatkowe właśnie te kosze. Cudawianki, jak się przeczyta, to czasami człowiek się zastanawia, ileż inwencji, ileż, nie wiem, trudu zadali sobie przez te ponad 100 lat ci wszyscy konstruktorzy, żeby tak naprawdę opiec bułkę w ten sam sposób, czy tam opiec kawałek chleba, bo nikt niczego innego nie wymyślił. Szukając materiałów na eksponat miesiąca, znalazłem gazowe
tostery, czyli zasilane palnikiem gazowym. Są, tak jak już Ci mówiłem, wymyślone teraz przez Japończyków parowe, ale to już nie są tostery, to są odświeżacze, owszem, ale one nie są opiekaczami takimi, tylko one po prostu jak gdyby nasączają, tak, odświeżacze, a nie opiekacze. Dziękuję Jackowi za to, można powiedzieć, prywatne oprowadzenie po wystawie, a na koniec chciałbym pokazać jeszcze kilka ujęć z oficjalnego zwiedzania. Zdradzę tylko, że podczas całej nocy muzeów wystawę zwiedziło ponad 700 osób i było widać autentyczne zainteresowanie gości, padały różne pytania. Przybyło także kilku prawdziwych pasjonatów tosterów, którzy na wystawie spędzili sporo czasu. Myślę, że wiele osób dzięki tej wystawie nie tylko poznało historię tosterów, ale też po raz pierwszy mogło obejrzeć taką różnorodność modeli i tak odmienne rozwiązania konstrukcyjne. Oczywiście szczególną atrakcją zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci były cykliczne prezentacje działania tostolatora, a tost wypadający z urządzenia budził powszechne rozbawienie. Trzeba też przyznać, że to leciwe urządzenie z 1946 roku spisało się na medal. Popularnością cieszył się też kącik, gdzie w trakcie całego wydarzenia serwowane były tosty z nutellą, masłem orzechowym czy marmoladą. A ja bardzo Wam już za to wspólne zwiedzanie wystawy tosterów dziękuję. Bardzo dziękuję Jackowi. O poszczególnych modelach postaram się przygotować kolejne odcinki. Przypominam tylko, że wystawa w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie będzie dostępna do końca 2026 roku.